I gdzieś wiosną 77 pojawiła się bardzo dobra grupa studencka w Krakowie ze Staszkiem Pyjasem. Na Wielkanoc organizowali oni takie spotkanie z nami w Gorcach na dyskusję, ale ja na nie nie pojechałem, ponieważ no, nie chciałem się rozstać z Gajką i tak musiałem trochę być w domu przecież. I w rezultacie nie poznałem Staszka Pyjasa, bo w jakimś krótkim czasie potem, to chyba w maju było, czy w czerwcu, w maju, zaraz na początku maja, zadzwonił telefon i taki inny działacz krakowski, bardzo fajny, student Leszek Maleszka zadzwonił do mnie. Usłyszałem jego głos rozhisteryzowany. Jacku, Staszka Pyjasa zabiło UB. Ja mówię, nie mów, pewne? A on mówi, no pewne, znaleziono go z dziurą w głowie w bramie tej krakowskiej kamienicy Naszewskiej 7. No ale nie mów z góry, kto, jak nie wiesz, poczekaj, nie denerwuj się, sprawdzimy. Zaraz tam pojechał Sewek Blum i Paweł Bąkowski, który z naszego ramienia pracował z Krakowem, a myśmy wydali, jeszcze przedzwonili trochę i myśmy wydali niesłychanie ostry, daleko idący komunikat w sprawie Staszka. Gazeta Krakowska opublikowała jeden komunikat o przyczynach śmierci, który był całkiem kłamliwy, potem podała drugi, który też ewidentnie był kłamliwy. Pamiętam taką właśnie dyskusję, że trzeba właśnie w tej sprawie iść naprzód. Co tu zrobić? A uważaliśmy, że nie wyjść, że jednak nie wyjść na ulicę. I wpadliśmy na pomysł, że trzeba zbojkotować Juvenalia, które zaraz się miały zacząć. Mają pogrzeb, zabito, bojkotuje się Juvenalia. Wzywamy do bojkotu Juvenaliów. Czyli krótko mówiąc, nie wychodzimy na ulicę, tylko wstrzymujemy wychodzenie. No ale uznaliśmy, że Kraków w tej sprawie trzeba wesprzeć i eksportować rewolucję i wyjechała z Warszawy niesłychanie silna ekipa z Antkiem Macierewiczem na czele i ustaliliśmy, że my im tu robimy zaplecze, drukujemy ulotki. Tu proszę, taki niesamowity numer. Oni zadzwonili do mnie z wezwaniem na mszę na jakąś tam godzinę. Tekst ulotki. I ja mówię, czy on jest pewny. Antek mówi, no Jacku, wiesz... Aha, tak, dobrze. Ja go dałem ludziom, którzy drukują. Tu musi trzeba było zorganizować druk, zorganizować przerzut tych wszystkich ulotek do Krakowa. I to wszystko pod ręką policji. Przecież tekst dyktuje się przez telefon. I nagle gdzieś koło godziny 10 czy 11 dzwoni Antek i mówi, słuchaj, ten tekst, który ja ci poprzednio podałem, to był mój tekst, bo oni się jakoś tam jeszcze nie zebrali. Teraz oni uchwalili swój tekst i on jest inny. Jantku, ty rozumiesz, że ja nie mogę już teraz dotrzeć do tych, co tam się zanurzyli, żeby drukować. A Antek mówi, a ty rozumiesz, jak ważne jest, żeby to był ten tekst, a nie tamten. No i ja rozumiem, to Kraków, ma być Krakowa, krakowska akcja, nie nasza. I zacząłem niesłychanie skomplikowaną operację. Jak ich znaleźć? Ja nie wiedziałem, gdzie oni są. Jak ich znaleźć tak, żeby zarazem nie zaprowadzić do nich policji, żeby rano ci ludzie mogli dojechać.